Kolejny dzień po pracy i znalazłem dystanse stosowane przy śrubach od nie wiem czego było, od chyba stelaży, od telewizorów, żeby zdystansować. I możliwe, że to zastosuję tutaj jako taki dystans, żeby te wskaźniki troszeczkę od tej tablicy odsunąć. Dzięki temu zmniejszy mi się przestrzeń tutaj z tyłu i będą może bardziej widoczne, nie wiem, ale też będą mogły służyć, jeżeli wyrwę trochę mięsa, czy po prostu wiertło brzydko złapie, to też będzie można zasłonić. I mniej więcej tak sobie odmierzyłem środek. Na środek dam lampkę zieloną od neutralu. Tutaj jeszcze zobaczę, jaką kolejność tych lampek sobie ułożę, ale myślę, że będzie tak co 2 cm mniej więcej symetrycznie. Na siedząco będzie widać, na stojąco może niekoniecznie. Trochę tak, bo te diody są za silne. One bardzo mocne światło generują. Zobaczę. No ale myślę, że tak wywiercę, bo nie mam innej opcji w tej chwili i będzie tak. Żeby dobrze to sobie zmierzyć i dobrać wiertło, bo ten kołnierzyk jest dość mały, żeby to ładnie na wcisk wchodziło. I to jest 8 mm. Jak cię wiercić, tak. Będę zmieniał gradację, znaczy wielkość wierteł po kolei, tak. I 7 mam zamiar zakończyć i później to delikatnie rozpiłować, o ile będzie trzeba. Nie wiem, kiedyś ktoś mi doradził, że w takich elementach jak drewno, czy takich, co się po prostu rozwarstwiają, żeby wiercić wiertłem na lewych obrotach. I tu chyba się sprawdza, bo tu wiertło 7 teraz, po rozwierceniu 6, bo tu widać 6 wyrwało. Ten frez, który mam założony, ma właśnie prawie 8. Ile on tutaj ma? No prawie 8. Spróbuję, nie wiem czy wyjdzie idealnie, ale może. Test. Idealnie. Chodzi na wcisk. Teraz powkładam pozostałe lampki i zobaczę, jak to wygląda. No właśnie, mówiąc o wierceniu, jak mamy ładną strukturę, tak jak tu widzimy, no to te rozwarstwienia i żeby ten kołnierz zakrył. Gdyby był większy, byłoby lepiej. A tak jak mówię, jeżeli nie zakryje, to tamte plastikowe dystanse. Zaraz poprzymierzam to z licznikiem, zobaczę, jak to mniej więcej widać i może na krótko podepnę którąś lampkę, żeby zobaczyć, jak ona będzie wyglądała, jak będzie świeciła zasilona. No i tak to mniej więcej wygląda. W rzeczywistości po prostu to świeci za intensywnie, po prostu po oczach, jak dioda. Jak to odpiąć? Tak. Nie wiem, może uda mi się to jeszcze jakoś ograniczyć, zresztą zobaczę, bo to byłby tak neutralny. Czy ja mogę je wszystkie teraz sobie spiąć chwilowo? Nie. To by był ten HISS, bo nie mam innego koloru. To po prostu byłoby od Immobilizera. To będą kierunkowskazy pomarańczowe. Zielony będzie bieg neutralny. Czerwony oczywiście będzie olej. I długie światło będzie niebieski. A może nie jest tak źle z tą intensywnością świecenia, ale na pewno będzie widoczne. Tak. Na pewno te wskaźniki będą widoczne. Z tym dystansem zaraz spróbuję, ale chyba będzie na styk,
żeby tą nakrętką tutaj złapać. Fajnie tutaj jest schowane, a tu po prostu fajnie to odstaje. Ale zobaczę po odklejeniu taśmy, jak estetycznie to będzie lepiej wyglądało. To sprawdzam, czy nie ma koszmarku na powierzchni. Ta warstwa ozdobna jest bardzo delikatna. W tym sensie, że to jest grube włókno i przy próbie wiercenia, tak jak było widać, wychodzą po prostu włókna się zaczepiają i to później brzydko wygląda. Więc na to trzeba uważać przy wierceniu, frezowaniu. To jest delikatne, bo w środku i tak jest przekładka i tam w środku jest zupełnie już włókno, nie wiem, szklane prawdopodobnie, a to jest tylko warstwa ozdobna zewnętrzna, która też wzmacnia, ale po prostu jest bardziej ozdobna. Teraz mogę sprawdzić, czy lepiej dawać bez tulejki na płasko, będzie ładniej wyglądało estetyczniej, czy z dystansem. W sumie to jest czarne. Z dystansem też wygląda ciekawie. Chyba dam z tym plastikowym dystansem. I tak to się prezentuje z plastikową tuleją. Dużo ładniej. Teraz sprawdźmy to na pozostałym. Jak się mniej więcej... Chyba zostawiam z plastikową. Bo jednak troszeczkę poszarpało te krawędzie. I tutaj to mi zasłoni. I ładnie też nakrętka idealnie mi się tutaj pasowuje, więc modelarstwo i przyda się, w sensie, że jakieś te plastikowe tulejki akurat miałem i to wykorzystuję w tym przypadku. No, więc minimalizm minimalizmem, ale właśnie gdy coś przeczuwam, że mogę wykorzystać, to staram się wykorzystać. Dobra, kontrolki sobie poukładałem tak w pionie. Znalazłem też klej do gwintów. Dałem te dystanse. Tutaj zeszlifowałem z tyłu. I po prostu dam definitywnie już kontrolki w tym momencie. Trochę tego teraz kleju do gwintów, ale na gwint s'il te plaît. Strasznie wodnisty. Nie wiem, czy w tym przypadku to załapię, bo nakrętka jest bardzo cienka. Zobaczymy. W każdym bądź razie będzie trochę lepiej niż bez kleju. Ok, voilà. No i w tej chwili lampki mam na gotowo. Mogę nakleić nowy kawałek taśmy, żeby jeszcze zabezpieczyć przed dalszymi pracami, wierceniem teraz tu czy tu. Trasuję kolejny ślad. Tutaj mniej więcej bym chciał mieć włącznik awaryjnych. No mniej więcej tu jest zagięcie, tu jest odrobinka płaskiego. Zaraz zobaczę, bo to nie jest takie oczywiste jak zawsze. To widać, że tu się zagina i żeby dać to na płaskim, a nie na zagiętym. Też muszę wymacać, gdzie to mogę dać. I też sporo on odstaje. Dobra, to się trzyma, ale zanim to zrobię, to muszę przedzwonić miernikiem, czy on faktycznie jest tak skonstruowany, jakbym chciał. Dobra, na bipa. Jest wyłączony. Włączmy awaryjne. Niebieski. Biały. Czyli jest dobrze. W skrócie mówiąc, łączy jednocześnie wszystkie trzy przewody, jedno wciśnięcie.
I o to nam chodzi. Kolejna przymiarka, wrzuciłem tylko tak luźno. Jak to tutaj zaczyna wyglądać i czy mi nic tutaj, jeżeli chodzi o przyszłą instalację elektryczną, nie będzie bruździło. Muszę rękę sobie tutaj włożyć, sprawdzić. Tutaj właśnie będzie kierunkowskaz. Tutaj, gdzie chcę ten dać przycisk od awaryjnych, ile ja mam przestrzeni w środku i mam w tym miejscu dość sporo tutaj przestrzeni. To też jest cenna informacja, bo coś mogę tutaj swobodnie poumieszczać. I sprawdzam, gdzie jest płaska powierzchnia i średnio mi to idzie, bo z tej strony, o ile mniej więcej by wychodziło, tu gdzie mam zaznaczone, tak, tutaj widać, czuję pod palcem, że tu już schodzi, tu jest ukos, a płaskie jest gdzieś tu. Tu jest płaskie, czyli tu jest płaskie, to pstryczek musiałbym dać, tutaj jest kontrolka, w pobliżu tej kontrolki, tutaj nie, czyli gdzieś pomiędzy tutaj. Jeszcze pomierzę zaraz dokładniej, ale coś już widzę, że jest nie tak. A może i tak. Ta grubość i ta szerokość. I znowu wygląda na to, że się pomyliłem odrobinę o 2 mm, nie wiem w jaki sposób. Ale jak widać, tutaj wchodzi to ciasno, bo tak trzeba to spasować, żeby to wchodziło ciasno. I na suwmiarce nie mam tego wymiaru. Co się zrobiło? Nie wiem. Sprawdzę, jaki wymiar mi się udało chwycić. Udało mi się chwycić 2 mm różnica. Ciekawe. Nie ma jak za bardzo podejść. Teraz tutaj starczką, no nie bardzo. I widać, że wyrywa włókno i jest w środku grubsza warstwa, może nawet jest z jakąś pianką, wzmocnienie. I teraz trzeba to jakoś delikatnie, no nie wiem, chyba pilniczkiem zacząć opiłowywać, żeby uzyskać idealny wymiar. Podziurawię to, a później będę frezem robił. Ale widać, jak się dymi przy piłowaniu, to wiertło się tępi. Dobra, zrobiłem dziurę wiertłem. Widać, jak się strzępi, to jest właśnie niedobre, bo nawet ślady po papierze nie do końca widać trasę. I spróbuję to iglaczkiem wypiłowywać, tak żeby nie strzępiło i żeby uzyskać wymiar i żeby widzieć linię, gdzie się muszę zmieścić, bo teraz to jest poszarpane i nic z tego dobrego nie będzie, jeżeli tak zostanie. Właśnie ta żmudna praca pilnikiem daje najlepszy rezultat, efekt, bo zbieramy materiał do środka i nie strzępimy na zewnątrz. Można trzymać je w wyrysowanych linii na papierze, co nie zmienia fakt, że struktura w środku jest za gruba, żeby ten czujnik się on tutaj trzymał. Wymyślimy, właśnie jest tutaj wzmocnienie, dlatego z tej strony wydaje się panel płaski, a z tyłu mamy skos, bo tu jest wzmocnienie na środku. Tutaj najlepiej widać teraz, jak to się strzępi. O, wprawne oko by mogło stwierdzić, co to jest. To jest właśnie, nie wiem, czy to jest włókno typowo węglowe. Wygląda na węglowe i dlatego widać też grubość. To jest dobre chyba prawie 3 mm w tym miejscu. Dlatego mi wyszło z tyłu nakrętkami, z gwintem tutaj na lampkach, że różna wysokość gwintu załapała. No takie niespodzianki, więc trudno jest wymierzyć, bo można sobie zmierzyć tutaj, ale nie do końca jesteśmy pewni, jak gruby element jest w tym miejscu. O, i teraz kwiatki wychodzą, ale pilnikiem, iglakiem najlepiej to się sprawdza, więc jeszcze chwilę czasu i kończę.
Powiem wam, że przypominają mi się czasy, kiedy zajmowałem się jeszcze sobie modelarstwem i budowałem te takie samolociki, co latały, się rozbijały i tak dalej. Podobna była zabawa, no. Też piłowanie. Teraz tutaj widać tą grubość. Jak grube w tym miejscu jest to. I tutaj właśnie jest ta cała grubość i tutaj schodzi w chude, w cienkie. Tak to można powiedzieć. No dobra, no pora poprzymierzać, podocierać i zobaczyć, czy pasuje. Dobra, mam guzik. I teraz tak. Wygląda już, że prawie, więc dopieszczenie tego lekko tutaj i lekko jeszcze w dół. I powinno ładnie wejść. Mamy guziczek, poprawki były. Zobaczmy, czy on będzie chciał wejść. Wchodzi. Tylko się nie chce przycisnąć. Jest bardzo ściśnięty, najwyraźniej. No jest ząga. Już wiem, co jest z tym przyciskiem, jak te uszy, które mają trzymać, są ściśnięte, to blokują wciskanie. Odnośnie tego może coś wymyślę, a teraz sprawdzam, jak to wyszło. Ogólnie, jeżeli chodzi o wykończenie, czy nie ma za dużo baboli? Nie ma. A skoro nie ma, to mogę kombinować, jak to na gotowo tutaj już zamocować. No i teraz sam nie wiem, jak zrobić, bo tu są te łapki, one są ściśnięte. Element jest za gruby. Jakie mocowanie tutaj zrobić sprytne, bo musiałbym i tak albo odgiąć te łapki, co teraz jest uciążliwe i wtedy będą może trzymały, a jeżeli się połamią, to muszę zrobić jakąś obejmę, żeby to zablokować. No i to jest rzeźba modelarska, trzeba cały czas kombinować, sprawdzać, przymierzać. Tyle nogę, trzeba sobie jakoś radzić. Kolejny pomysł to wziąć z blaszki, zrobić taką obejmę zaciskaną na jedną co najmniej śrubkę albo na dwie. No, nie mam nic do stracenia, no trochę czasu. Spróbuję tak, bo nie dam tutaj, próbowałem już dać kolię, znaczy opaskę zipa, trytytkę, ale to się rusza. To się rusza, bo teraz wyrwałem te mocowania, które były, bo ich się nie dało wykorzystać i teraz ma dużo większy luz, więc pokombinuję z taką obejmą. Zgraduję, będę wyginał. Tu bym chciał zrobić dziurkę na śrubkę, to zawinąć dookoła i po prostu jak klamrę zamknąć. Ale czy to mi wyjdzie, tego jeszcze nie wiem. Można by było powiedzieć teraz, co najgorzej to znaleźć śrubkę, ale gdzieś takie zawsze w skrzynce z narzędziami mam małe, 3 mm i teraz tak wywiercić tutaj otwór, zamontować śrubkę, akurat nakrętka też samohamowna, skręcić, resztę zespiłować, uciąć i mamy gotową opaskę. Wybaczcie, że tak na kolanie robię, ale dzisiaj tak robię, nie na stole, mam za dużo rzeczy tam, a to jest delikatne aluminium, więc tylko zgraduję, zaostrzę tutaj, zastępię ostre krawędzie, już przycięte, można umieszczać śrubę, nakrętkę, skręcić, przyciąć nadmiar śruby i montować. Można powiedzieć, połowa sukcesu. Tyle czasu piłowania, żeby dopasować ten guzik, który jest bardzo tani w zakupie, więc bardziej mi szkoda otworu, który wykonałem, niż tego guzika, no ale jest dostępny, więc mógłbym go zmienić, tylko nic mi to nie da, gdy go zmienię, bo mam ten sam problem, po prostu jest to za grubo. Ta obejma nie do końca się sprawdza, może zrobię taką obejmę z 2 zaciskami, 2 śrubkami lub coś jeszcze muszę pomyśleć. Na klej tego też się za bardzo, ja bym nie chciał tego wklejać na klej.
Chcę zrobić to jakoś solidnie i demontowalnie. Kłopot jest w tym, że im bardziej ściskam to, tym bardziej ten guzik nie chce chodzić. No nic, jest już znowu po 20, nie można hałasować. No i tak wygląda składanie tego wszystkiego. Potrzeba czasu, a czasu.